My name is Larry. This is my wife, Dean. We are from Northern California. Okej, mam na imię Larry, to jest moja żona Dean, pochodzimy z północnej Kalifornii. Well, we're delighted to be here tonight with you all because our plan was to fly on Thanksgiving, our traditional Thanksgiving. Bardzo cieszymy się, jest to dla nas wielkim zaszczytem być tutaj razem z wami, bo mamy taki zwyczaj, że w każde święto dziękczynienia gdzieś wylatujemy. So because we were flying on our Thanksgiving Day, we did not get to celebrate turkey and Thanksgiving dressing and all of those good things. Until we got here with you guys. I ponieważ wylecieliśmy i w tym roku na święto dziękczynienia, to myśleliśmy, że nie będziemy w stanie skosztować tych wszystkich smakołyków świętodziękczynnych, ale udało nam się razem z wami. So Thanksgiving is a big holiday, as you've already heard, in the U.S. Jak już słyszeliście, święto dziękczynienia to duże wydarzenie w Stanach Zjednoczonych. And one of the traditions that we have in our household is when we sit around the table, we each get to say what we're thankful and grateful for in that year. I tradycją naszego domu jest to, że kiedy siadamy do stołu z okazji Święta Dziękczynienia, to każdy mówi, za co jest wdzięczny, za rzeczy, które wydarzyły się, dokonały się w mijającym roku. So tonight I'm going to ask Larry what he's grateful and thankful for this last year. Dlatego ja zapytam mojego męża, za co on jest wdzięczny w tym roku. I am grateful for low airfare so that we can fly here. Jestem bardzo wdzięczny, że bilety lotnicze są w miarę tanie, że możemy tutaj przylecieć. I am grateful for my family, for my kids and grandkids. Jestem bardzo wdzięczny także za moją rodzinę, za moje dzieci, za moje wnuki. And I'm very grateful for this woman that's standing next to me, my wife of 37 years. I bardzo jestem wdzięczny za tę wspaniałą kobietę, która stoi u mojego boku, za moją żonę, z którą jestem już od 37 lat razem. And more than anything, I am grateful for what God has done to change my life. I ponad wszystko inne jestem bardzo wdzięczny Bogu za to, co zrobił, jak zmienił moje życie. So how about you? What are you thankful for? A ty za co jesteś wdzięczny? Well, I'm thankful for many of the same things that Larry just shared. Jestem wdzięczna za wiele z tych rzeczy, które Larry wymienił. But especially in the last 24 hours, I'm very thankful for our daughter in Alaska being safe and sound during that earthquake. Ale w szczególności w ciągu ostatnich 24 godzin jestem wdzięczna za bezpieczeństwo mojej córki, która mieszka na Alasce. Jak słyszeliście, było potężne trzęsienie ziemi na Alasce. So we have a lot to be grateful for in our lives, and like Larry said, we have been married 37 years. I naprawdę jest wiele rzeczy, za które możemy być wdzięczni. Jak powiedział już mój mąż, jesteśmy razem 37 lat. But we didn't start out actually liking each other. Ale nie zaczęło się to tak kolorowo. So that's the story that we're going to tell about how we got to know each other and some of that personal inside scoop. I będziemy dzielić się właśnie tym, jak nasze drogi się połączyły ze sobą i jak nasze życie nabrało nowego koloru, czy kolorytu i co takiego się wydarzyło. This is the first time we've got to share our story outside of the U.S. I po raz pierwszy w naszym życiu dzielimy się tą historią z kimś spoza Stanów Zjednoczonych. When I was a small child, I heard from what I believed was God that I would someday go to Alaska. Kiedy byłam małą dziewczynką, myślę, że to był głos od Boga, który usłyszałam wtedy, że kiedyś wyjadę na Alaskę. When I was almost 24, by circumstances that I never anticipated, I went there. I mając 24 lata, przez szczególny zbieg okoliczności udało mi się tam w końcu dotrzeć.
At that point in my life, I was really not in a good place. I w tym okresie mojego życia moje życie nie wyglądało zbyt fajnie. But when I got there and had spent a couple of months there, through a series of hardships, I found myself crying out to God once again. I spędziwszy na Alasce kilka miesięcy, moje życie zaczęło się zmieniać przez różne też doświadczenia i trudności i zacząłem wołać do Boga z prośbą o tym, żeby mi pomógł. And because I had made many mistakes, I asked God at that time I ponieważ popełniłam wiele błędów, poprosiłam Boga wtedy, to give me direct direction like footprints in snow so I couldn't miss what He wanted me to do. i chciałam, żeby Bóg dał mi wyraźne wskazówki, troszkę jak ślady na śniegu, jeśli tak można powiedzieć, które miałyby wskazywać mi drogę, którą mam pójść. He spoke to me about going and speaking to some people who were in the radio business, and he wanted me to talk to them because he wanted to use radio to tell people how much he loved them. I moje kroki, moja droga została skierowana w stronę rozgłośni radiowych, które wtedy tam funkcjonowały, ponieważ miałem takie mocne przekonanie od Boga, że On chciał, aby radio było używane do przekazywania innym ludziom tej wiadomości, dobrej nowiny o tym, jak bardzo ich kocha. I didn't like the idea. Mnie się ten pomysł nie podobał. It was something I'd never thought about doing, and I was afraid of that idea because I didn't know anything about radio. Ja bardzo obawiałam się tego, jak ten nowy scenariusz mojego życia się ma potoczyć, bo bardzo obawiałam się też mówić publicznie, nie wiedziałam jak mam funkcjonować w tym kontekście radiowym. So I resisted that idea for 2 months. I opierałam się temu pomysłowi przez 2 miesiące. When I finally obeyed and went and spoke to some people in this radio station, I w końcu, kiedy byłam już posłuszna i poszłam do rozgłośni radiowej i rozmawiałam z kilkoma osobami tam, it was in that conversation that I heard Larry's name for the very first time. w trakcie tej rozmowy po raz pierwszy w moim życiu usłyszałam imię mojego przyszłego kiedyś męża, Larry'ego. When I left that station that day, I heard very clearly that I was supposed to start praying for this man. I także bardzo mocno odczułam wtedy, będąc, słuchając tej rozmowy, że mam modlić się o tego człowieka. I was happy to say yes to that because it didn't require me to go talk to somebody I didn't know. I modlitwa była dla mnie takim dobrym wyjściem, bo przynajmniej nie musiałam bezpośrednio rozmawiać z nikim. Nie musiałam się do żadnego człowieka zwracać bezpośrednio. So I began to pray for him and found him listening to the radio, and he was working on the radio. No i co? Okazało się, że spotkaliśmy się i widziałam, że on pracuje w radiu, jest radiowcem. And unlike Dean, who was sent by God to Alaska, I was sent by the government to Alaska. I w odróżnieniu od mojej żony, którą Bóg jakby wysłał na Alaskę, ja zostałem na Alaskę skierowany przez rząd Stanów Zjednoczonych. I'm originally from Chicago, but I was drafted and sent to work with the military in Alaska as a doctor. Urodziłem się w Chicago, natomiast zostałem wciągnięty na listę żołnierzy, którzy mieli służyć właśnie na Alasce. Zostałem powołany do wojska. So I was recently divorced, working for a rock and roll radio station. Co więcej, w tym czasie, kiedy spotkałem Dean, byłem już rozwiedziony i pracowałem dla rozgłośni rock'n'rollowej. And this brings us to the present time. Well, so the contest that God asked me to enter was on the station that Larry was a radio DJ. No i zostałam uczestniczką konkursu radiowego, którego Larry był gospodarzem.
So I didn't like that idea either. Nie za bardzo mi się w ogóle spodobał pomysł, że powinnam uczestniczyć w takim konkursie. But you know, when God gives you an idea and He asks you to do something, it's really hard to say no. Kiedy słyszysz wyraźny Boży głos, że coś powinieneś zrobić, to bardzo trudno jest się temu oprzeć. It's kind of like an arm wrestling match and you always lose. To jest troszkę jak zawody na siłowanie się na rękę, bo zwykle, kiedy ma się mocniejszego ciebie przeciwnika, to się raczej przegrywa. So I told God, if you really want me to do this radio contest, you have to tell me what to say. I powiedziałam tak, Boże, jeżeli mam faktycznie być w tym konkursie, mam uczestniczyć, to musisz mi dać wskazówkę, co mam mówić. And He did. I tak się stało. So I got picked to be the very first person on the radio in the contest with Larry. I zostałam wybrana spośród wszystkich uczestników jako pierwsza, żeby stanąć w szranki właśnie z Larry. And you had to be on the radio with him for 2 hours. I trzeba było z nim być na antenie przez 2 godziny. And I was not wanting to do that. I naprawdę nie podobało mi się to. So when I got the invite to go, I decided, because I'd already been praying for him for now 4 months. I kiedy poszłam już, czy stanąłem do tego konkursu w radiu, od 4 miesięcy modliłam się właśnie za nim. I needed to tell him right away that I was a believer in Jesus. Musiałam od razu powiedzieć, zaznaczyć, że ja wierzę w Jezusa Chrystusa. And so that's what I did. I tak zrobiłam. We were introduced in the studio. Przedstawiono nas sobie w studiu radiowym. And I said, I'm Dean Jones. I'm a Christian. Nazywam się Dean Jones, jestem chrześcijanką. Being recently divorced and having fun, or so I thought, this woman walks in the studio and I thought, hey, this is going to be a fun contest. Będąc rozwodnikiem i ciesząc się życiem, jak usłyszałem to, co ona powiedziała, jak się przedstawiła, powiedziałem do siebie, no zapowiada się, zapowiada się niezła impreza na najbliższe 2 godziny. We could end up going on a date until she said, I'm a Christian. To nawet pomyślałem sobie, jak weszła w pierwszym momencie, że może bym się z nią i umówił. Tylko szkoda, że powiedziała, że jest chrześcijanką. So it was kind of a odd beginning. Także mogę powiedzieć, że to było troszkę dziwne zrządzenie losu, jakie spotkaliśmy. But I did the radio show with him and they really liked what I did. I bardzo spodobało się tym, którzy ten program przygotowali, to jak on wyglądał z moim udziałem. And so after that meeting, about a month later, I was praying and asking God, as well as fasting, what I should do, because I had been praying for Larry by that time for 5 months. I po tym programie było miesiąc czasu, zacząłem się poważnie zastanawiać, co dalej względem Larry'ego, tak? Dlatego, że modliłam się już o niego wcześniej, pościłam także, żeby pytać Boga jakby co dalej. And so the Lord told me that He wanted me to have him over and enjoy a dinner together. I taki pomysł mi też przyszedł, żeby go zaprosić na kolację. So I invited him over. Zaprosiłam go na kolację. And he said yes. On się zgodził. At that time, I was in such bad financial shape that I didn't have my own car. So Dean invited me over to her house for dinner, but she had to go pick me up and drive me to her house. This was going to be quite a date. No, w tamtym czasie moja sytuacja finansowa była kiepska, bo nawet nie było mnie stać na własny samochód. I na to, wydawało mi się tak, że to będzie randka, musiała mnie moja znajoma wtedy dziewczyna przywieźć swoim własnym samochodem do swojego domu. So when Larry came into my apartment, he was very surprised at how nice
it was. I was not making a lot of money, and he knew that, but he was surprised at everything that I had in the apartment and furniture and things like that. Larry był bardzo też zaskoczony, jak wszedł do mojego mieszkania, jak pięknie ono wygląda, wiedząc, że naprawdę nie zarabiam dużych pieniędzy. I said, "You got a great place here." Powiedziałem, o, fajną masz chatę. And I said, I have a good provider. Ja powiedziałem, bo jest ktoś, kto jest moim zaopatrzeniem. A good provider? Dobrym zaopatrzeniem? How is that possible? Jak to jest możliwe w ogóle? And I told him that it was Jesus that took care of me and that he moved furniture from someone's storage unit who lost his lease on the storage unit and came to my apartment and said, "You store my furniture." Powiedziałam mu wtedy, jak Bóg zatroszczył się o mnie, ponieważ ktoś, kto przechowywał meble w takim specjalnym garażu, w którym się przechowuje swoje rzeczy. W Stanach Zjednoczonych są takie specjalnie wydzielone garaże. Niestety nie stać go było już na dalszy wynajem. Musiał coś z tymi rzeczami zrobić i przyszedł do mnie i powiedział, że chciałbym je ofiarować. So I went from sleeping on the floor and keeping my clothes in a cardboard box in 1 hour to having a full house full of furniture. W ciągu 1 godziny moje życie zmieniło się od spania na podłodze i trzymania rzeczy w kartonach do pięknie wyposażonego w piękne meble mieszkania. God loved me. He wanted to take care of me, and I had asked him to provide for me just a dresser. And he gave me couches and chairs and beds and dressers. Powiedziałem do Boga, że moim marzeniem jest, żeby mieć jakąś szafę, gdzie mogłem sobie te rzeczy wszystkie moje chować, a on zaopatrzył mnie i w kanapy, w piękne łóżko, i w komody. I like Dean's personality. She wasn't a wallflower. She very much had her own opinion about things, and I liked that about her. But every time we would have a conversation, he would always come back to Jesus. And when she told me about Jesus providing furniture in our house, I thought, this is going to be a very long night in her apartment because I was stuck. I couldn't just get in my car and go home. Dean miała bardzo ciekawą osobowość dla mnie i kiedy zaczęła rozmawiać, to każda z tych rozmów była bardzo ciekawa, interesująca, tylko że się kończyła niemal zawsze na czymś o Bogu, na czymś o Jezusie Chrystusie i stwierdziłem, że jeżeli tak będzie dalej, no to zapowiada się to naprawdę dość interesujące. Co tu zrobić? But Larry had questions, and I could see that he was ready for hearing about how God loved him. And that was encouraging to me because, of course, I've been praying for him. And then later that month, I was in another time of prayer and fasting when I heard the Lord tell me in a very specific way that he wanted Larry to be my husband. I pomyślałem w czasie tego spotkania, że przychodzi taki moment, że Larry jest gotowy, żeby usłyszeć o tym, jak Bóg go rzeczywiście bardzo kocha. I po tym czasie, za jakiś czas, miałem takie mocne przekonanie, że powinniśmy się pobrać. And I again, being the person that I am, was not happy about that idea. I ten pomysł wspólnego życia z tym mężczyzną wcale mi nie przypadł w usta od razu. Because Larry was the person I was trying to get away from in my own life. I had used drugs, I had been a part of the party lifestyle, and I didn't want that anymore in my life. Bo Larry utożsamiał wszystko to, od czego ja uciekałam, przeprowadzając się na Alaskę. Kiedyś bardzo mocno zaangażowana byłam w dość rozrywkowy styl życia i narkotyki i różne inne rzeczy. I właśnie od tego uciekałam. As Dean began telling me about Jesus, she told me things that I had never heard before in my entire life. When I was a child, I went to church frequently. My parents made me go to church.
But in all those years, I never ever heard that Jesus loved me, that he had a plan for my life, and that he wanted me to live my life according to that plan. I never heard that. To, w jaki sposób Dean opowiadała mi o Bogu, było zupełnie inne od tego, jak ja, czy do czego ja byłem przyzwyczajony od dziecka, więc w kościele, chodząc do kościoła. Po raz pierwszy w życiu ktoś powiedział mi, że rzeczywiście Bóg mnie kocha, że ma plan dla mojego życia, że chce przebaczyć wszystkie moje grzechy i chce, aby moje życie stało się zupełnie innym, nowym życiem. So I told God at that time, if this is for real, you want me to have Larry as my husband, then you have to confirm that to me, and he must come to know you. He must have a personal relationship and be baptized and these different things. I wanted to see him be different before I would say yes to him. Powiedziałem do Boga tak, że jeżeli to ma być mężczyzna mojego życia, to powinien wcześniej zaakceptować to, co mówię i rzeczywiście na serio przyjąć tę prawdę o Jezusie Chrystusie jako Zbawicielu. So we became occasional friends, and we would say hi to each other maybe 5 minutes for every 2 weeks. Staliśmy się takimi okazjonalnymi znajomymi, gdzie mówiliśmy sobie cześć raz na jakiś czas. And Larry had girlfriends. Larry w tym czasie miał różne inne dziewczyny. And I didn't have a boyfriend. Did you have a boyfriend? No. A ja nie miałem chłopaka. So this is how we went for some time until there came a point where something more was happening. God had said to me not to invite Larry to church. No i czas płynął i ja jeszcze do tego czasu w ogóle nie zaprosiłem Larry'ego, żeby poszedł ze mną do kościoła. So I explained to him that you didn't need to be in a building to have a relationship with Christ. Powiedziałam do niego w ten sposób, że aby mieć rzeczywistą, bliską relację z Jezusem Chrystusem, nie musisz być zamknięty w jakimś budynku. All you needed to have was a heart that was tender towards him and open to listening to him, saying yes to him. To, co powinieneś mieć, czy to, co było dla Ciebie wystarczające do tego, żeby Twoje serce było otwarte, żeby powiedzieć tak, Panie, tak na Jego miłość. As a disc jockey playing rock and roll, I had a rock and roll lifestyle. Jako prezenter radiowy, DJ radiowy dokładnie, mój styl życia dokładnie zwierciadlał to, co to słowo DJ oznaczało. A typical day for me was do my radio show and then go out to a restaurant or a bar and be with my friends and do drugs and do alcohol and then go back home, and when I'd wake up the next morning I felt so empty. Moje życie wyglądało mniej więcej tak, że szedłem do pracy, robiłem to, co miałem zrobić. Potem szedłem z kolegami czy z przyjaciółmi do baru. Tam troszkę narkotyków, troszkę alkoholu. Potem szedłem położyć się do domu i wstawałem zupełnie pusty następnego dnia. And I considered what Dean had told me about you can welcome God into your heart at any time. You don't have to go to church. He invited me to go to church many times. I didn't want anything to do with church. Church was boring to me. I didn't want to go there. I przypomniałem sobie w końcu te słowa, które ona powiedziała do mnie, że ja nie potrzebuję być w jakimś konkretnym miejscu, żeby zaprosić Boga do mojego życia. I w ogóle słowo Kościół dla mnie wtedy to było słowo bardzo negatywne. Nie chciałem być w miejscu, w którym jest nuda i po prostu chciałem prowadzić swoje życie tak jak do tej pory. I was beginning to learn that there was a difference between religion and relationship. I zacząłem uczyć się wtedy, jaka jest różnica pomiędzy słowem religia a pomiędzy słowem relacja. And I also found out that emptiness in my life was because there was a hole that could be filled by nothing else but Jesus. I zrozumiałem, że ta pustka, którą odczuwałem w moim życiu, to była pustka, której nie mogło wypełnić nic innego, nie mógł wypełnić nikt inny, jak tylko Jezus Chrystus. And so one morning I woke up and I was feeling very depressed, and I was thinking about what my life was like. It was like a roller coaster. It would be highs at night and then lows in the morning, and like this. And I thought, this is the rest of my life, going up and down like that, so empty.
któregoś poranku obudziłem się zupełnie taki z depresyjnych myślach. Myślał, że moje życie wygląda tak. Troszkę jakby jestem zadowolony, za chwilę jest dołek, za chwilę jakaś kolejna ekscytacja, za chwilę znowu dołek. Czy moje życie będzie wyglądało jak taki roller coaster? So I was in my shower in the morning and I began to cry. Pamiętam, że brałem prysznic rano i zacząłem płakać. And I cried out to God. And I said, God, if you're real, help me. I zacząłem wołać do Boga i powiedziałem, Boże, jeżeli jesteś prawdziwy, jeżeli rzeczywiście istniejesz, przyjdź, pomóż mi. There was no lightning, there was no choir singing, hallelujah, nothing like that. Nie było ani grzmotów jakichś nagle, ani jakichś chórów anielskich śpiewających halleluja. But here's what did happen. The other disc jockeys that I worked at the radio station with got me alone, and they said, "Are you okay?" And I said, "Well, yeah, I'm okay. Why wouldn't I be okay?" And they said, "We've noticed you're not swearing like a sailor like you used to." Inni moi koledzy z pracy powiedzieli mi, co jest z tobą nie tak, co się z tobą stało. A ja mówię, jak co się ze mną stało? Przecież wszystko jest okej. A oni mówią, nie, zupełnie jak ty w ogóle przestałeś kląć jak szewc. One of the things I like to do when I came home from work is put my TV dinner in the oven to burn and light up a joint and smoke the joint while I waited for my dinner. And Larry's practice had been to live with somebody before he married them. I Larry był przyzwyczajony do tego, że żył z innymi kobietami. And so he thought it would be okay if we moved in together. I powiedział, no może byśmy tak spróbowali się ze sobą przeprowadzić się wspólnie. Even though we were just friends. Może byliśmy tylko przyjaciółmi. And I said, the only way I would move in with you is if we were married. Powiedziałam, jeżeli chcesz, żebym się przeprowadziła do ciebie, to chciałabym, żebyśmy byli małżeństwem. Now remember, we were only friends. Pamiętajcie, że byliśmy tylko przyjaciółmi. So one week goes by and he doesn't say anything to me and I don't call him. Przez tydzień w ogóle milczeliśmy, nie dzwoniliśmy do siebie, nie odzywaliśmy się do siebie. But after one week, po tygodniu I was thinking a lot about what Dean said. Zacząłem myśleć o tym, co powiedziała mi Dean. I called her one night when I was on the radio. Zadzwoniłem do niej. And here comes my proposal. I uwaga, oświadczyłem się jej. I said, I was thinking about what you said. Powiedziałem, pomyślałem o tym, co mówiłaś. And I said, what did I say? Co takiego, na czym się takim zastanawiasz? Oh, about getting married, you know? Mówię, tak, o tym, żeby się pobrać. I said, what about it? Ja mówię, no i? I think it's a good idea. Ja mówię, myślę, że to jest dobry pomysł. It's so romantic. Naprawdę romantyczne. Here was my response. Taka była moja odpowiedź. We should get together and talk about it. Powiedziałam, powinniśmy się spotkać i pogadać o szczegółach. Neither one of us were being very, what you would think, romantic about it. I myślę, że jakoś ani ja, ani on nie byliśmy jakoś bardzo romantyczni w tym wszystkim. We had never told each other we loved each other. We rarely did anything like this or hold hands. We were just friends. Byliśmy po prostu przyjaciółmi. Tak naprawdę nie zbliżaliśmy się jakoś bardzo do siebie wcześniej i nie było to jakimś wielkim wyznaniem miłości. So we got together with a kid in the car and we were driving around and I explained to Larry how God says He's the same yesterday, today and forever. Jechaliśmy z jednym z dzieci w samochodzie i mówię do Larry'ego, że Bóg jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki. And because of that, He arranged marriages before He could arrange a marriage today. I ponieważ on jakby przygotował do małżeństwa, czy plan na małżeństwo wcześniej, to ono jest takie samo dzisiaj.
And so we agreed that this could be an arranged marriage. I zgodziliśmy się, że jakby jego doskonały Boży plan dla nas był taki właśnie, żeby to małżeństwo funkcjonowało właściwie. So we went to a pastor who counseled us. Poszliśmy też do pastora, który był takim naszym duszpasterzem. And that was the first place that we ever confessed any love for each other in front of this pastor. I przed tym pastorem wyznaliśmy sobie też miłość. And that was the pastor who married us a year and 10 days from the time that I first met Larry. I rok i 10 dni od momentu, kiedy pierwszy raz spotkałem Larry'ego, pobraliśmy się. 2 days before I met Larry at the radio station, a prophet had told me that I would be married in 1 year. 2 dni przed pierwszym spotkaniem się z Larrym, ktoś powiedział mi tak proroczo, że za rok, zobaczysz, za rok się ożenisz. And he was right. Wyjdziesz za mąż. I miał rację. That was 37.5 years ago. 37,5 roku temu to się stało. And I can stand here tonight and tell you that Jesus is totally capable of changing anyone's heart. And as we get closer to Christmas, you think about gifts that you really like from people, or gifts that you're going to give to people that you really like. And I can say without a doubt that Jesus is a gift that continues to give and give and give. We see his fingerprints on our lives all the time, constantly. He's opening doors, he's blessing us, he's bringing us business, he's... Oh, sorry! I love Jesus so much, I forgot about it. Tłumacz ma być niewidoczny rzeczywiście, czapkę niewidkę. Jego przesłanie, to co powiedział przed momentem, jest to, żeby nawet w tym zbliżającym się czasie przedświątecznym, żebyśmy wiedzieli, że największym darem dla człowieka, najlepszym, najdoskonalszym darem jest dar zbawienia w Jezusie Chrystusie. To On może tak naprawdę dać nowe życie, zmienić to życie, które wyglądało jak zupełnie nieudaczne, niezdolne do normalnego funkcjonowania w coś pięknego, przeobrazić w coś niesamowitego. So if there's one thought that I could leave you with tonight, it would be that there is a big difference between religion and relationship, and Jesus really wants a relationship with each person in this room. I jeśli miałbym zostawić was jakąś jedną ważną myślą z tego, czy przesłaniem z tego wszystkiego, co powiedziałem, to jest to, że jest potężna różnica między religią a relacją. I Bóg chce naprawdę, byśmy mieli z Nim relację, prawdziwą, radosną, żywą relację. So one of the things that God remembered had told me about using radio to tell others that He loved them was that radio is a power tool and it could reach into people's hearts and minds. Radio może być naprawdę potężnym narzędziem, które może zmienić życie ludzi, zmienić ich serca, zmienić ich myślenie. And once Larry became a Christian and wanted to serve Jesus, I kiedy Larry stał się tą osobą, która ma relację już z Jezusem Chrystusem, God began to use him in radio to do that, and that has been a privilege he got to share in for decades. I on dzieli się już od wielu dziesiątek lat właśnie na antenie, czy dzieli się już w tej chwili nie, ale kiedyś, kiedy pracował jeszcze w radiu, właśnie tą dobrą nowiną z innymi ludźmi. And something else that we're very grateful for. I jeszcze czymś, za co jesteśmy też bardzo wdzięczni. Thank you for listening to Dziękuję, że nas our story. wysłuchaliście. God bless you. Dziękujemy za to piękne świadectwo. Już chyba wiemy wszyscy, za co możemy dziękować.